Siema, tu wahacz. Wygląda jak nowa generacja, ale jednak nią nie jest. Kia po niemal 10 latach od premiery postanowiła poddać swój model Stonic kolejnemu liftingowi i jak na tylko kurację odświeżającą, zakres modyfikacji jest wyraźny. Zapraszam na test, gdzie powiem, co się zmieniło i jakie ogólne wrażenie robi aktualnie Stonic. Konkretnie egzemplarz pokazujący, co ten model może zaoferować najlepszego, to znaczy mamy tutaj pod maską silnik 1.0 TGDI z automatyczną skrzynią biegów i wyposażony w miękki układ hybrydowy, który w takim wariancie rozwija 115 koni zamiast domyślnych 100. Mamy także topową wersję wyposażeniową GT Line, która ingeruje też trochę w wygląd nadwozia, bo pojawiają się w niej inne zderzaki, elementy wykończeniowe, a także 17-calowe felgi o odmiennym wzorze. Wyjściowo dostaje się w testowanym modelu 16. Więcej jeśli chodzi o aparycję Stonica, wprowadza jednak po prostu lifting, ponieważ Kia przystosowała nadwozie tego modelu do najnowszych trendów stylistycznych marki. Ogólna bryła pozostała po staremu. Mamy tutaj do czynienia z crossoverem mającym 416 cm długości, o 2 cm dłuższym niż wcześniej, ale przy takim samym rozstawie osi 258 cm oraz 176 cm szerokości. Tutaj już zmian nie było. Pojawił się za to kompletnie inny pomysł na wygląd przedniego i tylnego pasa. Efekt tych zmian będzie zależał od tego, czy komuś design najnowszych modeli tego producenta się podoba, czy nie, bo jest on zdecydowanie specyficzny. To co istotne, projektanci moim zdaniem dobrze złączyli nowe zderzaki czy światła ze starą bryłą i samochód nie wygląda, jakby został na siłę przerobiony, tylko zgrabnie zmiany zostały w nadwozie wkomponowane. We wnętrzu mamy do czynienia z takim samym podejściem producenta. Wcześniej Stonic wyglądał tak, jak pokazywałem na przebitce, a teraz dostał zupełnie nowy projekt, wspólny z aktualnymi modelami. Te zmiany oceniam zdecydowanie na plus, bo kabina wygląda teraz bardziej elegancko, z oparciem o poziome linie i też nowocześniej. Mamy także większy ekran środkowy. Kiedyś maksymalnie było 8 cali, teraz w standardzie zawsze dostaje się 12,3 cala wraz z fabryczną nawigacją, więc postęp jest wyraźny. Nie ma tutaj niestety najnowszego oprogramowania stosowanego w Kijach, ale to również daje radę, jest chociażby możliwość dzielenia ekranu pomiędzy różne moduły. Interfejs jest przejrzysty, działa też odpowiednio szybko. Panoramiczność jest dobrze wykorzystywana, chociażby także w ustawieniach, gdzie nadrzędne kategorie zostają po lewej stronie, zatem jest ok. Ten pozytywny obraz burzy jednak fakt, że Android Auto i Apple CarPlay są teraz obsługiwane tylko po kablu. Gdy jeździłem Stoniciem przed liftingiem, to była możliwość połączenia bezprzewodowego. Fakt, że teraz jej nie ma, jest dla mnie kompletnie niezrozumiały, ponieważ przy poprawie systemu takiej ogólnej ekranu i w ogóle takiego kroku wstecz nie powinno być. Panel klimatyzacji został zmieniony z w pełni fizycznego na częściowo oparty o ekran dotykowy. Jest on wielofunkcyjny, to znaczy może albo obsługiwać przełączanie się po najważniejszych modułach w systemie multimedialnym, albo dodatkowe funkcje panelu klimatyzacji, ale mamy także fizyczne pokrętła do sterowania temperaturą czy siłą nawiewu. Tamten moim zdaniem był dobry i niczego mu nie brakowało. Ten pod kątem wygody również wypada bez zarzutu, więc nie mam co do tej zmiany zastrzeżeń. Debiutujące po liftingu w pełni elektroniczne zegary występują w Stonicu od drugiej od góry wersji Business Line, mają 12,3 cala. W biedniejszych odmianach nie mamy już fizycznych tarcz, ale mniej zaawansowany wyświetlacz. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to można tutaj modyfikować tylko to, co będzie na środku. Mamy wskazania z komputera podróżnego, informacje z nawigacji, ale bez możliwości wyświetlenia mapy oraz możliwość wejścia do ustawień i to by było na tyle. Nie ma tutaj zbyt wiele jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie rzeczy do ustawiania, ale też wszystkie najważniejsze informacje są podane w sposób przejrzysty. Można sobie także wybierać pomiędzy jedną z 3 kompozycji, przy czym jest to typowo kwestia estetyczna. Zestaw informacyjny się nie zmienia. Kierownica w testowanym modelu wygląda teraz zupełnie inaczej. Pewne zmiany zaszły też jeśli chodzi o rozmieszczenie przycisków. Chociażby za telefon odpowiada teraz 1, a nie 2, a sterowanie tempomatem zostało przeniesione z prawej na lewą stronę, ale ogólna logika pozostała bez zmian. Mamy tutaj sterowanie systemem multimedialnym, programowalny przycisk, gdzie można sobie chociażby odpalić menu, gdzie można w najłatwiejszy sposób wyłączyć asystenta prędkości ISA. Z lewej strony, tak jak wspominałem, jest obsługa tempomatu. Tutaj modyfikuje się zawartość elektronicznych zegarów. Całość jest dalej bardzo wygodna w obsłudze i też moim zdaniem trochę bardziej uporządkowana, więc jest jeszcze lepiej. Na dolnym ramieniu mamy będący zawsze pod ręką wybór trybów jazdy. Są 3: Eco, Normal i Sport.
Przeprojektowany został także tunel środkowy. Jedno złącze 12V, dotychczas były dwa na froncie, zostało zastąpione portem USB-C, co jest moim zdaniem dobrą zmianą. Mamy także od wersji Business Line 15W indukcyjną ładowarkę. Z tyłu znowu pojawiają się USB-C zamiast USB-A. W bogatszych odmianach mamy dwa złącza, a w podstawowych jedno, więc zdolności ładujące są wyraźnie lepiej przystosowane do współczesnych czasów. Jeśli chodzi o materiały, to w kabinie wciąż mamy dominację twardych wstawek, ale ze względu chociażby na design czy tego typu wstawki, całość robi moim zdaniem trochę lepsze wrażenie estetyczne. Podłokietniki są tylko symbolicznie miękkie, mogłoby być więcej jakiegoś miękkiego wypełnienia. Zmiany zaszły także w palecie silników i niestety została ona okrojona o podstawową dotychczas jednostkę napędową, to znaczy wolnosącą benzynę 1.2 DPI 79 koni. W poliftingowym stoniku pod maską może znaleźć się jedynie turbodoładowany silnik benzynowy 1.0 TGDI, tak jak na wstępie wspominałem, rozwijający 100 koni bez miękkiej hybrydy albo 115, gdy jest w nią wyposażony, i w obu przypadkach możemy zestawić silnik albo z 6-biegowym manualem, albo 7-stopniowym automatem DCT. Zelektryfikowany wariant został lekko osłabiony, ponieważ przed liftingiem generował on 120 koni mechanicznych, a teraz ma ich 5 mniej, ale można to traktować w kategorii kosmetycznej zmiany, nie wpływającej realnie na użytkowanie auta. Realnie tak aktualnie stonik przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Na osiągi samochodu należy patrzeć przez pryzmat tego, czym stonik jest, czyli niewielkim crossoverem nieposiadającym żadnych sportowych aspiracji. Wtedy, aby po prostu dojechać do celu, są one moim zdaniem ok, trzeba tylko zdawać sobie sprawę z ograniczeń silnika przy niektórych manewrach, chociażby na drogach szybkiego ruchu. Biorąc jednak pod uwagę, że ideą tego samochodu jest przemieszczanie się głównie po mieście i okolicach, to w takich warunkach dynamika jest w zupełności wystarczająca i naprawdę ok. Trudno ocenić wpływ na nią miękkiego układu hybrydowego, ponieważ nie można go wyłączyć do porównania. Katalogowo mocniejszy i zelektryfikowany wariant jest szybszy do setki o lekko ponad 1 sekundę, więc może co się daje, ale nie czuje się jakiegoś upłynnienia reakcji na gaz za sprawą układu elektrycznego. Jako że mamy do czynienia z miękką hybrydą, to nie ma też co liczyć na jazdę tylko na prądzie przy dodawaniu gazu, ale jest możliwe tak zwane żeglowanie. Polega ono na tym, że czasami, gdy się nie naciska żadnego pedału, benzyna się wygasza, dzięki czemu redukują się opory toczenia i znacznie wolniej wytracana jest prędkość, a silnik nie zużywa wcale paliwa. Po wciśnięciu jakiegokolwiek pedału benzyna od razu się wybudza i działa to moim zdaniem w porządku, to znaczy nie miałem sytuacji, aby czas oczekiwania na spalinowce jakoś negatywnie wpływał na bezpieczeństwo, chociaż oczywiście chwilę dłużej to będzie trwało niż gdy benzyna pracuje cały czas. Na szczęście efekt miękkiej hybrydy łatwo można wyłączyć, bo żeglowanie działa tylko w trybie Eco, a na normalu już nie. Jazda na Eco pociąga za sobą też lekkie przymulenie reakcji na wciskanie gazu podczas ruszania, czy zmniejszenie ochoty do robienia konkretniejszych redukcji biegów i przyjemniejsze jest według mnie trochę żwawsze zachowanie na normalu. Różnic nie ma jednak ogromnych i na każdych ustawieniach skrzynia wiedziała, że poza miastem podczas przyspieszania niezbędne jest chociaż 2,5–3 tysiące obrotów i całkiem łatwo można to na niej wymusić. Przy utrzymywaniu prędkości czy jeżdżąc po mieście obroty są niższe, ale też nie za niskie, przez co chociażby silnik ma przyzwoitą kulturę pracy, chociaż też łatwo na słuch można wyczuć, że jest to jednostka trzycylindrowa, przy czym nie zwraca się na to za bardzo uwagi. Moją uwagę zwracały za to wibracje pojawiające się na postoju i to już negatywnie odczuwa się podczas użytkowania, gdy nie aktywuje się system start-stop. Poza tym przekładnia płynnie i odpowiednio szybko zmienia biegi i rzadko czuje się jej pracę, więc ogólnie automat oceniam pozytywnie i fajnie jest go mieć, zwłaszcza przy miejskim użytkowaniu samochodu. Z drugiej jednak strony wymaga on wyraźnej dopłaty, bo względem manuala dorzucić trzeba niemal 7000 zł.
Jeśli chodzi o spalanie, to stonik z miękkim układem hybrydowym w Warszawie zużywał mi średnio 6,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5 litrów, a na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał okolice 6 litrów, zatem nie jest źle, ale nie ma też co oczekiwać tutaj rezultatów jak przy zwykłych hybrydach HEV. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to są one tutaj mocno neutralne, ale też nie powiedziałbym, że złe. To znaczy, układ kierowniczy jest wygładzony, ale nie ma jakichś opóźnionych reakcji, które negatywnie wpływałyby na wrażenie. Zawieszenie jest tutaj miękkie, nie na tyle, aby trzeba było się jakoś pilnować w zakrętach, wystarczy w nich nie szaleć, do czego samochód tak zresztą nie zachęca, a całkiem skutecznie neutralizuje nierówności. Ogólnie stonik jako crossover po prostu, aby dojechać do celu, jest wciąż bardzo przyjemnym samochodem. W mieście ze względu na niewielkie wymiary i całkiem regularne linie nadwozia gwarantujące dobrą widoczność też sprawdza się bez zarzutu, jest on również odpowiednio zwinny przy niskich prędkościach. Cena wyjściowa poliftingowego stonika wzrosła zauważalnie ze względu na eliminację podstawowego silnika, ale kwoty za te warianty, które pozostały, poszły nieznacznie do góry, około 2-3 tysiące złotych. Poziomy wyposażenia także zostały po staremu i mamy 3 półki M, L i GT Line. Już w M można mówić o rozsądnym wyposażeniu do miejskiego auta, bo mamy manualną klimatyzację, czujniki parkowania wraz z kamerą cofania, fabryczną nawigację, która może dla części osób być pewnym zastępstwem dla przewodowego Android Auto czy Apple CarPlay oraz spodziewane aktualnie systemy bezpieczeństwa. L dodaje automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu, podgrzewane fotele i kierownice, pełne światło LED czy lepsze materiały wykończeniowe i trochę innych rzeczy i przy 8000 zł dopłatę tę można uzasadnić. Testowany GT Line wprowadza też kilka przydatnych elementów, jak dostęp bezkluczykowy czy indukcyjną ładowarkę, ale część pieniędzy idzie na dodatki stylistyczne i dopłaty kolejnych 8000 zł za tę odmianę nie uważam jako coś niezbędnego, zwłaszcza przy miejskim użytkowaniu. Jak na kije przystało, do stonika dorzucić można tylko pojedyncze pakiety wyposażenia, z grubsza cennik opiera się o predefiniowane poziomy. Wybierając rozsądnego stonika, to znaczy w wersji L i ze 100-konną benzyną z automatem, można mieć go także za 1151 zł miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 4-letnim wynajmie i rocznym limicie kilometrów 20 000, a widzowie kanału po wpisaniu wach do zamówienia wahacz free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Wraz z liftingiem testowanego modelu wyraźne zmiany zaszły w podświetleniu jego kabiny. Pojawił się dekoracyjny element w postaci LEDowego paska na desce rozdzielczej. Mamy także inny kolor podświetlenia przycisków i przełączników. Kiedyś była to taka intensywna czerwień, a teraz jest bardziej neutralna biel. Pod kątem czytelności jest to moim zdaniem dobry wybór, nie mogę złego słowa powiedzieć, ale jednak ten czerwony kolor miał moim zdaniem więcej klimatu i nadawał jakiegoś bardziej wyróżniającego się charakteru tej kabinie, gdy jest ciemno, a teraz mamy po prostu wszędobylską biel. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to tylko sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki. Przednie światła stonika mają typowy dla nowych modeli Kii wzór, całkiem wyrazisty muszę przyznać. W pełni LEDowe światła na froncie, takie jak widzicie, obecne są w stoniku we wszystkich wersjach poza bazowym M. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach prezentują się tak. Z tyłu mamy podobny motyw co z przodu, tylko trochę bardziej oparty o literę C. Znowu tylnych lamp w podstawowej odmianie bez dopłat się nie spotka, pojawiają się one jako część wyposażenia wyższych wersji. Ogólnie oświetlenie stonika po liftingu prezentuje się moim zdaniem zdecydowanie ciekawiej i nowocześniej niż wcześniej. Światła ogólną bryłą przypominają te znane z większych i droższych modeli, ale główne nie zawierają znanego z nich motywu LEDów w kształcie kostek lodu, tylko są to diody w zwykłych odbłyśnikach. Skutkuje to przeciętną poziomą precyzją odcinania obszaru jasnego od ciemnego, za to moc świecenia wypada jak na zwykłe statyczne rozwiązanie OK. No i na plus wypada też zaliczyć fakt, że LEDy w światłach drogowych są obecne w standardzie od wersji L, a przed liftingiem były dopiero w GT Line. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale moje kolana jedynie lekko stykają się z miękkimi oparciami. Nad głową jest trochę lepiej, ponieważ nawet bardziej się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie nie wystaje. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma w niej rozkładanego podłokietnika. Bagażnik testowanego stonika ma 332 litry pojemności, o 20 litrów mniej niż egzemplarzy bez miękkiej hybrydy. Kufer ma jak na auto tego typu wyraźny próg załadunkowy, sporych rozmiarów otwór oraz regularne kształty, za wyjątkiem unoszącej się na końcu podłogi.
Na bocznych ściankach z praktycznych dodatków mamy jedynie niewielką kieszeń w lewym nadkolu. Pod podłogą większość przestrzeni zajmuje akumulator, ale jest trochę jeszcze miejsca, na przykład na gaśnicę. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1135 litrów. Dzięki unoszącej się podłodze nie ma wyraźnego uskoku, no ale też ta podłoga nie jest płaska. Podsumowując, lifting Kii Stonic uważam za dobry krok. Nie każdemu pewnie przypadną do gustu zmiany w nadwoziu, ale według mnie całkiem nieźle się nowy design tutaj sprawdza. We wnętrzu za to dostaliśmy znacznie nowocześniejszy projekt i odświeżenie technologiczne, które osobom korzystającym z fabrycznej nawigacji spodoba się w pełni, a użytkownikom Android Auto czy Apple CarPlay już trochę mniej, ale przy jakimś adapterze Bluetooth wciąż dostaje się usprawniony, np. jeśli chodzi o interfejs czy jakość ekranu system. A poza tym Stonic to wciąż udany, neutralny, mniejszy crossover, który jakichś fundamentalnych zmian nie potrzebował, zatem według mnie kuracja odświeżająca, którą zaproponowała Kia, jest w nim wystarczająca, aby w dalszym ciągu było to auto warte zainteresowania. Osobiście tylko zastanowiłbym się nad dopłatą do miękkiej hybrydy, bo nie zmienia ona jakoś wyraźnie spalania czy wrażeń z jazdy. W przypadku układów napędowych wolałbym zdecydowanie dopłacić do automatu przy zwykłej 100-konnej benzynie. I to wszystko, co przygotowałem o poliftingowym Stonicu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!